Kojarzysz te produkcje, gdzie przez pierwsze 2 godziny oglądasz samouczki i czytasz ściany tekstu o tym, jak biegać i jak skakać. Zapomnij o nich. Dzisiaj pogadamy o grach, które rzucają cię w świat i zostawiają cię samego, a mimo to grasz dalej. Bo zamiast sztucznych ułatwień dostajesz absolutną wolność, czystą eksplorację, gdzie każdy błąd kosztuje, a zasady musisz napisać sobie sam. Dokładnie tak, jak w tytułach, które dzisiaj zobaczymy. Northern Journey. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła gra o eksploracji, ale bardzo szybko czujesz, że coś tu nie gra. Trafiasz do dziwnego nordyckiego świata pełnego pokręconych stworzeń i nielogicznych miejsc. Większość czasu spędzasz na chodzeniu, walce i odkrywaniu kolejnych lokacji, tylko że gra praktycznie niczego ci nie tłumaczy. Nie masz jasnych celów i nie masz prowadzenia. Po prostu idziesz przed siebie i próbujesz ogarnąć, co się dzieje. I to jest największa różnica, bo nie możesz polegać na tym, czego nauczyły cię inne gry. Tutaj zasady jakby nie istnieją. To trochę jak Skyrim, tylko po bardzo dziwnym śnie. Całość trwa kilka godzin i zostawia cię z takim, co ja właśnie grałem. Co do plusów, klimat, nieprzewidywalność, unikalny świat. Minusy, brak jakiegokolwiek prowadzenia, dezorientacja i łatwo się zgubić. Więc jeśli lubisz dziwne, nieoczywiste gry, wciągnie cię, ale jeśli nie, szybko się odbijesz. I teraz gra, która wygląda znajomo, ale działa kompletnie inaczej. Boiling Point Road to Hell. And if he can't remember anything, I'll string him up. That ought to jog his memory a little. Na pierwszy rzut oka klasyczny open world, ale bardzo szybko wszystko zaczyna się sypać. Szukasz córki w ogromnym świecie, pełnym frakcji i konfliktów. Rdzeń gry to wykonywanie misji, eksploracja i walka. Problem w tym, że systemy często działają losowo. NPC reagują dziwnie, zadania potrafią się psuć, często musisz improwizować zamiast planować. I przez to ta gra wymusza zupełnie inne podejście. To trochę jak Far Cry, tylko bez kontroli. Długie, ale bardzo nierówne doświadczenie. Co do plusów, wolność, klimat starego open worlda, nieprzewidywalność. Minusy, bugi, brak spójności i frustracja. Więc jeśli lubisz chaos, może siąść, ale jeśli nie, no lepiej się nie męczyć. No dobra, to teraz coś, gdzie największym zagrożeniem są inni gracze. The Ship. Wygląda jak zwykły multiplayer, ale każdy tutaj gra swoją grę. Jesteś na statku i masz jeden cel – zabić swoją ofiarę. Tutaj robisz głównie jedną rzecz, obserwujesz ludzi i czekasz na moment, tylko że ktoś też poluje na ciebie. Musisz wyglądać normalnie, nie możesz się zdradzić, zaczynasz podejrzewać każdego i nagle zwykłe chodzenie robi się napięte. To trochę jak Hitman, tylko że wszyscy są prawdziwi, krótkie sesje, ale duże emocje. Plusy, napięcie, pomysł i interakcje. Minusy, chaos w lobby, zależność od graczy, no i trudny start. Lubisz Mind Games? Idealnie. Nie, może być męczące. A teraz poziom absurdu wchodzi wyżej. Xeno Clash. Na pierwszy rzut oka bijatyka, ale świat nie trzyma cię żadnych zasad. Trafiasz do surrealistycznego uniwersum pełnego dziwnych postaci. Główna pętla wygląda tak, walka wręcz, trochę strzelania i ciągłe parcie do przodu, ale wszystko wokół jest kompletnie odklejone. Design przeciwników, lokacje, dialogi, nic nie jest tutaj normalne i przez to czujesz się jak w jakimś dziwnym śnie. To jak Dark Messiah, tylko totalnie pokręcony. Krótka, ale intensywna gra. Plusy, styl, świat, oryginalność. Minusy, chaos, brak wyjaśnień i nie dla każdego. Lubisz eksperymenty, siądzie, nie, no to odbijesz się. No to było dziwne, ale teraz robi się jeszcze bardziej nieprzewidywalnie. Omicron The Nomad Soul.
Zaczyna się jak RPG, ale szybko przestaje nim być. Trafiasz do futurystycznego miasta i przejmujesz ciała ludzi. Większość czasu eksplorujesz, walczysz i prowadzisz dialogi, ale gra co chwilę zmienia zasady. Raz jest RPG, raz jest bijatyka, a raz coś innego. Nie masz stabilnego punktu odniesienia. I to potrafi rozwalić całe flow. To trochę jak GTA, tylko eksperymentalne. Długie i bardzo nierówne doświadczenie. Plusy: pomysł, klimat, różnorodność. Minusy: brak spójności, stare mechaniki i dezorientacja. Więc jak lubisz eksperymenty, warto, no a jak nie, będzie ciężko. A teraz gra, która jest jednocześnie świetna i totalnie popsuta. Deadly Premonition. Wygląda jak klasyczna gra detektywistyczna, ale coś tu cały czas nie pasuje. Prowadzisz śledztwo w małym miasteczku. Tutaj robisz głównie jazdę, rozmowy i zbieranie wskazówek. Tylko że ton gry jest kompletnie rozjechany. Poważne sceny są dziwne, dialogi brzmią nienaturalnie, nawet sterowanie potrafi cię wybić z rytmu. I to tworzy bardzo specyficzny klimat. To jak Twin Peaks, tylko w wersji glitch. Długa i bardzo nierówna gra. Plusy: klimat, historia, unikalność. Minusy: gameplay, techniczne problemy, tempo. Lubisz dziwne historie? Pokochasz. Nie, nie zrozumiesz. No dobra, teraz robi się naprawdę niekomfortowo. Harvester. Na początku wygląda jak normalne miasteczko, ale to tylko pozory. Budzisz się bez pamięci i próbujesz zrozumieć świat. Większość czasu eksplorujesz i rozmawiasz z postaciami. Tylko że gra bardzo szybko skręca w ekstremum. Jest brutalna, jest niepokojąca i momentami przekracza granice. Każda kolejna scena robi się cięższa. To jak horror zmieszany z satyrą. Krótka, ale intensywna gra. Co do plusów: klimat, odwaga i unikalność. Minusy: brutalność, ciężki vibe, nie dla każdego. Lubisz mocne rzeczy? Spróbuj, nie omijaj. I myślisz, że to było dziwne? No to poczekaj. The Longing. Ta gra trwa 400 dni. Serio. Jesteś sługą czekającym na przebudzenie króla. Tutaj robisz głównie jedną rzecz. Czekasz i eksplorujesz jaskinię. A czas leci w czasie rzeczywistym. Nie przyspieszysz tego, nie przeskoczysz. Gra zmusza cię do cierpliwości i kompletnie łamie standardy. To bardziej doświadczenie niż gra. 400 dni i tyle. Plusy: pomysł, klimat, unikalność. Minusy: bardzo wolne tempo, brak akcji i wymaga cierpliwości. Więc jeśli lubisz powolne produkcje, spróbuj, ale jeśli nie, odpadasz od razu. A teraz coś, co wywraca RPG do góry nogami. Moon Remix RPG Adventure. Wygląda jak klasyczny RPG, ale nie robisz tego co zwykle. Naprawiasz świat po bohaterze, który wszystko zniszczył. Tutaj robisz głównie pomaganie NPC i rozwiązywanie problemów. Zamiast walczyć, wspierasz. Zbierasz miłość, nie doświadczenie. Gra odwraca zasady gatunku i zmusza cię do innego podejścia. To jak Zelda, tylko od drugiej strony. Średnia długość, ale unikalny vibe. Co do plusów: pomysł, klimat i oryginalność. Minusy: brak akcji, wolne tempo, nie dla każdego. Lubisz coś innego? Warto. Nie znudzić. I na koniec coś, co kompletnie rozwala pojęcie gry. LSD Dream Emulator.
To nawet nie wygląda jak gra i w sumie nią nie jest. Chodzisz po losowych snach. Główna pętla to eksploracja i obserwacja. Bez celu, bez zasad. Każda sesja wygląda inaczej. No, czysty absurd. Nie ma logiki, nie ma struktury. I o to chodzi. To jak symulator snu. Krótkie sesje i dziwne wrażenia. A co do plusów, surrealizm, unikalność i doświadczenie. Minusy, brak celu, dezorientacja, no i nie dla każdego. Więc jeśli lubisz dziwne rzeczy, spróbuj. Jeśli nie, no to nie siądzie. I właśnie takie są gry, które nie mają sensu. Ale przez to zostają w głowie bardziej niż większość normalnych tytułów, bo nie prowadzą cię za rękę, tylko zmuszają cię, żebyś sam ogarnął, co się dzieje. I to wciąga. Daj znać, która gra najbardziej rozwaliła ci głowę, mimo że nic nie rozumiałeś. A jeśli materiał ci się spodobał, zostaw łapę, suba, komentarz, arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.